Lekcja 1. Planowanie podróży. Jeśli zamierzamy zacząć planować tę podróż, myślę, że najpierw musimy zdecydować o terminach. Absolutnie. Ważne jest, aby wybrać daty, które pasują dla nas obojga i pozwalają na odpowiednie ustalenia. Tak, i powinniśmy również wziąć pod uwagę warunki pogodowe dla naszego miejsca docelowego. To dobry punkt. Nie chcielibyśmy skończyć w środku burzy lub ekstremalnego upału. Dokładnie. Po ustaleniu dat możemy przyjrzeć się zakwaterowaniu i zajęciom. Jestem podekscytowany odkrywaniem naszych opcji. Jest tak wiele do rozważenia. Tak, i powinniśmy również sprawdzić, czy podczas naszego pobytu odbywają się lokalne wydarzenia. Świetny pomysł. Uczestnictwo w lokalnych uroczystościach może naprawdę poprawić nasze wrażenia. Zróbmy listę potencjalnych dat i zacznijmy ją zawężać. Lekcja 2. Ocena języka angielskiego. Angielski powiedział, że kontynuowanie projektu jest w porządku. To wspaniale słyszeć. Tak, poczułem ulgę, że otrzymałem pozytywną odpowiedź. Czy były z tym związane jakieś warunki? I tak naprawdę, chcieli tylko upewnić się, że spełnimy wszystkie niezbędne wymagania. To dobrze. Oznacza to, że jesteśmy na dobrej drodze i możemy iść naprzód bez większych obaw. Absolutnie. Myślę, że jest to dla nas świetna okazja, aby zaprezentować nasze możliwości. Tak, i jestem podekscytowany, widząc, jak nasza ciężka praca zostanie ostatecznie rozpoznana. Zachowujmy ten rozpęd i skupmy się na dostarczaniu z siebie wszystkiego, co najlepsze. Zgadzam się. Dzięki jasnej komunikacji i zaangażowaniu możemy osiągnąć nasze cele. Oto udany projekt przed nami. Lekcja 3. Zarządzanie stresem. Czasami potrafię odnieść się do poczucia przytłoczenia. Może to być dość trudne. Czy próbowałeś jakichś technik, aby nim zarządzać? Zawsze szukam skutecznych strategii. Tak, odkryłem, że ćwiczenie uważności i ćwiczeń głębokiego oddychania może naprawdę pomóc. To brzmi korzystnie. To niesamowite, jak tylko kilka minut może zrobić taką różnicę. Absolutnie. Staram się też robić regularne przerwy, aby oczyścić umysł, gdy czuję się zestresowany. To świetne podejście. Odejście na chwilę może często dostarczyć świeżej perspektywy. Tak, a aktywność fizyczna również pomaga. Chodzenie na spacer może naprawdę podnieść mój nastrój. Zgadzam się. Wychodzenie na zewnątrz i poruszanie się może zdziałać cuda dla stanu psychicznego. Podzielmy się naszymi ulubionymi technikami i wspierajmy się nawzajem w radzeniu sobie ze stresem. Lekcja 4. Zarządzanie wydatkami. Jeśli chodzi o budżetowanie, często zastanawiam się, jakie wydatki należy dokładnie śledzić. Tak, na przykład jakie wydatki są Twoim zdaniem najważniejsze, takie jak jedzenie poza domem lub kupowanie rzeczy, których nie potrzebujesz. Dokładnie. Jedzenie poza domem może się szybko sumować, zwłaszcza jeśli staje się częstym nawykiem. Absolutnie. Łatwo jest nadmiernie wydać podczas jedzenia poza domem bez jasnego planu. Dlatego staram się ograniczać wizyty w restauracji i częściej skupiać się na gotowaniu w domu. To mądra strategia. Gotowanie w domu może być zdrowsze i zaoszczędzić pieniądze na dłuższą metę. Tak, ale uważam też, że ważne jest, aby od czasu do czasu traktować siebie. Równowaga jest kluczowa.
Całkowicie się zgadzam. Znalezienie równowagi między cieszeniem się życiem a odpowiedzialnością finansową ma kluczowe znaczenie. Dzielmy się wskazówkami, jak efektywniej zarządzać naszymi wydatkami. Lekcja 5. Bezpieczeństwo pasów bezpieczeństwa. O co chodzi, oficerze? Nie sądziłem, że robię coś złego. Pani, nie zapięła pani pasa bezpieczeństwa, co stanowi poważne naruszenie bezpieczeństwa. Och, bardzo mi przykro. Musiałem zapomnieć w pośpiechu, żeby wsiąść do samochodu. Ważne jest, aby zawsze zapinać klamrę, ponieważ może to uratować ci życie w wypadku. Masz absolutną rację. Teraz rozumiem znaczenie noszenia pasów bezpieczeństwa. Dobrze. Jest to proste działanie, które ma ogromną różnicę w zapewnieniu bezpieczeństwa. Upewnię się, że od teraz sprawdzę pasy bezpieczeństwa. To mądra decyzja. Bezpieczeństwo powinno być zawsze najwyższym priorytetem podczas jazdy. Dziękuję za przypomnienie. Doceniam Twoje zaangażowanie w zapewnienie wszystkim bezpieczeństwa. Lekcja 6. Pozostań aktywny. Hej, jak ostatnio byłeś aktywny? Cześć. Ponieważ większość obiektów jest zamknięta, robiłem się kreatywny podczas treningów w domu. Wspaniale to usłyszeć. Uważam, że ćwiczenia z masą ciała i zajęcia online mogą być naprawdę skuteczne. Absolutnie. Chodziłem też na długie spacery po okolicy, aby pozostać aktywnym. To brzmi orzeźwiająco. Świeże powietrze i ruch mogą zdziałać cuda dla Twojego nastroju. Tak, to fajny sposób na oczyszczenie umysłu i ćwiczenie w tym samym czasie. Robiłem to samo. Utrzymuje mnie motywację i pomaga czuć się związanym z świeżym powietrzem. Dokładnie. Wkrótce zaplanujmy razem sesję treningową. Będzie fajnie. Podoba mi się to, zawsze przyjemniej jest ćwiczyć z przyjacielem. Lekcja 7. Decyzje dotyczące podróży. Co więc sugerujesz? Czy powinienem spędzać więcej czasu w mniejszej liczbie krajów, aby naprawdę zanurzyć się w kulturze? To brzmi jak mądry pomysł. Zanurzenie się w kilku miejscach może prowadzić do bogatszych doświadczeń. Dokładnie. Zamiast biegać przez wiele miejsc docelowych, chcę naprawdę docenić, gdzie jestem. Tak, a spędzanie więcej czasu w jednym kraju pozwala lepiej łączyć się z mieszkańcami. To prawda. Chciałbym nauczyć się ich zwyczajów, a może nawet wybrać część języka. Absolutnie. Zaangażowanie się w kulturę może sprawić, że Twoje podróże będą znacznie bardziej znaczące. Zbadajmy, które kraje byłyby idealne na tak wciągające doświadczenie. Świetnie. Cieszę się, że mogę wspólnie odkryć możliwości. Ja też. To będzie niesamowita przygoda. Lekcja 8. Przetwarzanie wiz. Ile czasu zajmie rozpatrzenie wizy? Zwykle zajmuje to około 30 minut, ale może się to różnić w zależności od obciążenia pracą biura. To ma sens. Wyobrażam sobie, że pracowite czasy mogą prowadzić do dłuższych oczekiwań. Absolutnie. Zawsze dobrze jest przyjechać wcześnie, na wypadek gdyby wystąpiły opóźnienia. Tak, nie chciałbym przegapić ważnego spotkania z powodu powolnego przetwarzania.
Dokładnie. Przygotowanie może pomóc zmniejszyć stres podczas procesu aplikacji. Upewnię się, że zebrę wszystkie moje dokumenty z wyprzedzeniem, aby uniknąć jakichkolwiek problemów. To mądry ruch. Posiadanie wszystkiego gotowego może sprawić, że proces przebiegnie znacznie płynniej. Doceniam radę, zawsze lepiej być zbyt przygotowanym niż niedostatecznie przygotowanym. Lekcja 9. Rozwiązywanie problemów. Powinniśmy być gotowi odpowiedzieć na wszelkie obawy lub zastrzeżenia, jakie mogą mieć w związku z naszą propozycją. Tak, przewidywanie pytań może pomóc nam pewniej przedstawić naszą sprawę. Dokładnie. Zrozumienie ich perspektywy pozwoli nam skutecznie dostosować nasze odpowiedzi. A przygotowanie pokazuje, że szanujemy ich opinie i poważnie podchodzimy do naszego projektu. Absolutnie. Ważne jest, aby stworzyć otwarty dialog, w którym czują się komfortowo, dzieląc się swoimi przemyśleniami. Wierzę, że dzięki temu możemy rozwijać zaufanie i współpracę. Przeanalizujmy niektóre potencjalne obawy, które mogą wzbudzić i jak możemy im przeciwdziałać. To brzmi jak świetny plan. Proaktywne podejście wzmocni naszą pozycję. Cieszę się, że jesteśmy na tej samej stronie. Jest to kluczowe dla sukcesu naszej propozycji. Lekcja 10. Przepisy dotyczące palenia. Niepokojące jest myślenie o niebezpieczeństwach związanych z paleniem. To naprawdę wpływa negatywnie na tak wiele żyć. Całkowicie się zgadzam. Palenie powinno być zakazane w miejscach publicznych, aby chronić również osoby niepalące. Dokładnie. Bierne palenie stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia tych, którzy nawet nie palą. Tak, i wiele osób nie zdaje sobie sprawy z długoterminowych skutków, jakie palenie może mieć na ich zdrowie. Uważam, że podnoszenie świadomości jest niezbędne. Edukacja może prowadzić do lepszych wyborów. Zdecydowanie. Chociaż niektórzy mogą oprzeć się tym zmianom, korzyści płynące ze środowiska wolnego od dymu są niezaprzeczalne. W końcu chciałbym zobaczyć świat, w którym palenie nie jest już powszechną praktyką. Byłoby to znaczące osiągnięcie dla zdrowia publicznego. Absolutnie. Chodzi o stworzenie zdrowszej przyszłości dla wszystkich. Lekcja 11. Opcje transportu. Tak, w mieście dostępne są taksówki i usługi udostępniania przejazdów, takie jak Uber. Często są wygodniejsze niż transport publiczny, szczególnie podczas późnych nocnych wycieczek. Dokładnie. Uważam, że dzielenie się jazdą może zaoszczędzić czas i zaoferować bardziej komfortowe wrażenia. Dodatkowo możesz łatwo podzielić taryfę ze znajomymi, dzięki czemu jest przystępna. To świetny punkt. Miło jest mieć opcje, które pasują do różnych potrzeb i budżetów. Tak, a dodatkowa wygoda rezerwacji przejazdu za pośrednictwem aplikacji jest bardzo pomocna. Absolutnie. To znacznie ułatwia poruszanie się, zwłaszcza w nieznanych miejscach. Zgadzam się. Myślę, że te usługi zmieniły sposób, w jaki poruszamy się po miastach. Na pewno. Cieszę się, że mamy do dyspozycji te alternatywy. Lekcja 12. Zakupy mebli. Hej, szukałem niedrogich mebli. Miałeś ostatnio szczęście. Tak, właściwie znalazłem kilka świetnych ofert w lokalnym sklepie z używanymi rzeczami. Powinieneś to sprawdzić.
To brzmi obiecująco. Sklepy z używanymi rzeczami często mają unikalne elementy w znacznie niższych cenach. Dokładnie. Dodatkowo fajnie jest polować na ukryte klejnoty, które mogą dodać charakteru Twojemu domowi. Podoba mi się pomysł znalezienia czegoś jedynego w swoim rodzaju, czego nie wszyscy mają. Tak, i jest to również zrównoważony wybór, ponieważ ponownie używasz przedmiotów zamiast kupować nowe. To świetny punkt. Na pewno udam się tam na wycieczkę w ten weekend. Myślę, że będziesz mile zaskoczony tym, co możesz znaleźć. Nie mogę się doczekać tego. Zobaczmy, czy znajdziemy coś razem. Lekcja 13. Zakupy biżuterii. Ostatnio myślałem o złotej i srebrnej biżuterii. To taki klasyczny wybór. Tak, a w centrum handlowym jest uroczy fryzjer, który również sprzedaje piękną biżuterię. Naprawdę. To fantastyczne połączenie. Możesz jednocześnie uzyskać fryzurę i kupować akcesoria. Dokładnie. Mają wspaniały wybór, a ceny też są rozsądne. Uwielbiam pomysł wspierania lokalnych firm przy jednoczesnym znajdowaniu wyjątkowych elementów. Absolutnie. Dodatkowo biżuteria może naprawdę podnieść każdy strój i sprawić, że będzie wyjątkowy. Zgadzam się. Myślę, że wpadnę po kolejnej fryzurze, aby sprawdzić ich kolekcję. Nie pożałujesz. Zawsze miło jest zafundować sobie coś pięknego. Cieszę się, że widzę, co mają. Zawsze fajnie jest znaleźć nowe akcesoria. Lekcja 14. Brakujący bagaż. Przykro mi słyszeć, że brakuje twojego bagażu. To musi być takie frustrujące. Tak, tak naprawdę jest. Czy możesz opisać swój bagaż, abyśmy mogli pomóc go wyśledzić? Pewnie. To ciemnoniebieska walizka z jasnożółtą metką przymocowaną do uchwytu. To pomocny szczegół. Czy miałeś na nim jakieś unikalne naklejki lub oznaczenia? Tak, mam kilka naklejek podróżnych z miejsc, które odwiedziłem, które mogą pomóc w identyfikacji. Świetnie. Te szczegóły mogą ułatwić pracownikom zlokalizowanie torby. Mam nadzieję, że wkrótce go znajdą. Mam w środku kilka ważnych przedmiotów. Jestem pewien, że zrobią wszystko, co w ich mocy, aby szybko ci to odzyskać. Dziękujemy za wsparcie, to naprawdę pomaga w tej stresującej sytuacji. Lekcja 15. Marzenia ogrodnicze. Myślę, że posiadanie świeżych produktów z własnego ogrodu byłoby niesamowite. To brzmi jak takie satysfakcjonujące doświadczenie. Uprawa własnej żywności może być bardzo satysfakcjonująca. Absolutnie. Podoba mi się pomysł, aby dokładnie wiedzieć, skąd pochodzi moje jedzenie. Tak, i to świetny sposób, aby upewnić się, że wszystko jest ekologiczne i świeże. Badałem, od jakich warzyw i ziół najlepiej zacząć. To jest mądre. Niektóre łatwe w uprawie opcje to pomidory, papryka i bazylia. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia sadzenia. Byłoby miło wykorzystać własne składniki do gotowania. Na pewno. Ponadto ogrodnictwo może być relaksującym hobby, które łączy cię z naturą. Zgadzam się. To wspaniały sposób na spędzanie czasu na świeżym powietrzu przy jednoczesnym produktywności. Lekcja 16. Kreatywne pisanie.
Słyszałem, że nocą wymyślała historię. To brzmi jak świetny sposób na pobudzenie kreatywności. Tak, zapisywała je, rejestrując swoje pomysły, zanim się wymknęły. Ciekawe, jak inspiracja może uderzyć w każdej chwili, zwłaszcza w ciszy nocy. Absolutnie. Kiedy miała 18 lat, zaczęła sprzedawać wiersze, co jest imponujące. To pokazuje duży talent i determinację, aby dzielić się swoją pracą z innymi. Tak, to niesamowite, jak pisanie może być zarówno osobistym ujściem, jak i sposobem na nawiązanie kontaktu z ludźmi. Podziwiam jej zaangażowanie w jej rzemiosło. Potrzeba odwagi, aby włożyć tam swoją pracę. Zdecydowanie. Każdy kawałek, który dzieli, jest częścią jej historii i doświadczenia. Chciałbym usłyszeć niektóre z jej wierszy. Założę się, że są piękne. Lekcja 17. Słodkie smakołyki. Czasami kupuję też lody lub jogurt, gdy skończę w sekcji mięsnej. To brzmi jak pyszna uczta, aby nagrodzić się po zakupach. Absolutnie. To miły sposób na ochłodzenie się, szczególnie podczas upałów. Tak, i jest tak wiele smaków do wyboru. To sprawia, że jest fajnie. Uwielbiam próbować nowych kombinacji, zwłaszcza gdy mają sezonowe smaki. To świetny pomysł. Sprawia, że wszystko jest ekscytujące i sprawia, że każda podróż jest wyjątkowa. Plus, jest to dobry sposób na zrównoważenie zdrowych wyborów ze słodkim pobłażaniem. Dokładnie. Chodzi o cieszenie się życiem przy jednoczesnym dokonywaniu świadomych wyborów. Myślę, że powinniśmy zaplanować wspólną wycieczkę na zakupy. Chciałbym później podzielić się z wami lodami. Lekcja 18. Rozładowywanie radości. Czy powinienem wyrzucić wszystko, czego nie potrzebuję? Tak, ale zachowaj to, co przynosi ci radość. To najważniejsza część usuwania. Całkowicie się zgadzam. To niesamowite, ile rzeczy gromadzimy w czasie, które już nam nie służą. Dokładnie. Kiedy usuwasz niepotrzebne, tworzysz przestrzeń dla rzeczy, które naprawdę mają znaczenie. Często jednak trudno mi rozstać się z pewnymi przedmiotami, nawet jeśli nie przynoszą mi już szczęścia. To zrozumiałe. Czasami wspomnienia są związane z tymi rzeczami. Tak, to jak odpuszczenie kawałka swojej przeszłości, co może być trudne. Ale pomyśl o tym w ten sposób. Zachowanie tylko tego, co kochasz, może poprawić twoją przestrzeń życiową i nastrój. Masz rację. Skupię się na tym, co dodaje wartości do mojego życia, a resztę odpuszczę. Lekcja 19. Plany podróży. Mogę sobie wyobrazić, dokąd pojedziesz na tę wycieczkę. Brzmi ekscytująco. Pojadę do naszego oddziału w górach na kilka dni szkolenia. To świetnie. Zmiana scenerii może być orzeźwiająca, szczególnie w pięknym miejscu. Absolutnie. Nie mogę się doczekać zarówno treningu, jak i okazji, aby trochę zbadać okolice. Brzmi jak idealne połączenie pracy i przygody. Tak, i słyszałem, że widoki zapierają dech w piersiach, co dodaje wrażenia. Upewnij się, że zrobisz kilka zdjęć. Chciałbym zobaczyć, jak to wygląda. Zdecydowanie. Podzielę się z wami moimi ulubionymi, gdy wrócę. Nie mogę się doczekać, aby usłyszeć o twojej podróży i wszystkich interesujących rzeczach, których się nauczysz. Lekcja 20. Aktualizacja zagubionego przedmiotu.
Tak, po kilku dniach zadzwonili i poinformowali mnie, że go zlokalizowali. To taka ulga. Zawsze jest stresujące, gdy coś ważnego zniknie. Absolutnie. Martwiłem się, że nigdy więcej tego nie zobaczę, ale na szczęście znaleźli to. Cieszę się, że się udało. Co powiedzieli o tym, jak zaginął? Wspomnieli, że został zgubiony w innym dziale, co było nieco zaskakujące. To może się zdarzyć, szczególnie w ruchliwych miejscach. Cieszę się, że to odzyskałeś. Ja też. To było kilka stresujących dni, ale nauczyłem się być bardziej ostrożny ze swoimi rzeczami. To dobry na wynos. Czasami potrzebujemy takich doświadczeń, które nam przypominają. Absolutnie. Zdecydowanie podajemy dodatkowe środki ostrożności, idąc naprzód. Lekcja 21. Festiwalowa zabawa. Klauni, tancerze i muzycy naprawdę ożywiają festiwale, prawda? Tak, ich energia jest zaraźliwa i dodaje radości uroczystościom. Mogą też być inne konkursy, takie jak pokazy talentów lub gry dla dzieci. Dokładnie. To świetny sposób na zaangażowanie społeczności i sprawienie, by wszyscy czuli się włączeni. Uwielbiam, jak festiwale mogą pokazać lokalne talenty i kulturę poprzez te występy. Absolutnie. To piękny sposób na uczczenie kreatywności i łączenie ludzi. Plus żywe kostiumy i dekoracje sprawiają, że wszystko wydaje się tak świąteczne. Tak, każdy element przyczynia się do ożywionej atmosfery, którą każdy może cieszyć się. Nie mogę się doczekać kolejnego festiwalu. To zawsze punkt kulminacyjny roku. Lekcja 22. Wsparcie rodziny. Zabrał mojego brata na ryby, co jest dla nich wielkim doświadczeniem związanym. To brzmi cudownie. Wędkarstwo może naprawdę zjednoczyć ludzi i stworzyć trwałe wspomnienia. Tak, a on też zabiera mnie na arenę, żeby jeździć na łyżwach, co zawsze jest świetne. Jaka zabawa! Jazda na łyżwach jest tak radosną czynnością i świetnie nadaje się również do budowania umiejętności. Absolutnie. Plus pomaga mojej siostrze pisać jej eseje, co pokazuje, że wspiera go na całym świecie. To fantastyczne. Posiadanie kogoś, na kim można polegać dla naukowców, może naprawdę zwiększyć pewność siebie. Miło jest zobaczyć, jak przyczynia się do każdego z naszych zainteresowań i potrzeb. Tak, tego rodzaju wsparcie ma ogromną różnicę w dynamice rodziny. Czuję się szczęśliwy, że mam w naszym życiu kogoś takiego jak on, komu tak bardzo zależy. Lekcja 23. Sukces projektu. Jak ostatecznie zakończył się cały projekt? Wyszło lepiej niż się spodziewałem i jestem naprawdę dumny z wyniku. Fantastycznie to słyszeć. Jak myślisz, co przyczyniło się do jego sukcesu? Wierzę, że praca zespołowa i współpraca przyczyniły się do osiągnięcia naszych celów. Absolutnie. Kiedy wszyscy pracują razem, często prowadzi to do świetnych rezultatów. Tak, a jasna komunikacja przez cały proces pomogła nam pozostać na dobrej drodze. Mogę sobie wyobrazić. Zawsze satysfakcjonujące jest to, że ciężka praca opłaca się w tak pozytywny sposób. Zdecydowanie. Z tego doświadczenia nauczyłem się wiele, co mogę zastosować do przyszłych projektów. To najlepsza część.
Każdy projekt jest okazją do rozwoju i doskonalenia. Lekcja 24. Znajdowanie wskazówek. Skąd mam wiedzieć, który wybrać, patrząc na rozkład jazdy autobusów? Musisz znaleźć miejsce docelowe wymienione obok tras autobusowych. To jest twój przewodnik. Och, widzę. Więc jeśli jadę do centrum miasta, powinienem poszukać tej konkretnej trasy. Dokładnie. Każdy numer autobusu odpowiada innej lokalizacji, dlatego ważne jest, aby dokładnie sprawdzić. To ma sens. Doceniam Twoją pomoc. Nawigacja transportem publicznym może być myląca. Nie ma problemu. Pamiętaj tylko, aby dokładnie sprawdzić godziny. Mogą się one różnić w ciągu dnia. Świetna wskazówka. Upewnię się, że planuję z wyprzedzeniem, aby uniknąć długiego oczekiwania na stacji. Tak, małe przygotowanie znacznie ułatwia podróżowanie. Teraz czuję się pewniej, gdy jadę autobusem. Dzięki za prowadzenie mnie. Lekcja 25. Wybory podróży. Mam też skuter, którego używam do podróżowania po mieście. Jest to takie wygodne. To jest niesamowite. Skutery to zabawny i skuteczny sposób poruszania się po okolicy. Tak, i kiedyś pojechałem helikopterem, co było zupełnie innym doświadczeniem. Wow, to brzmi ekscytująco. Jak to było widzieć wszystko z nieba? To było zapierające dech w piersiach. Widoki były niesamowite i dały mi nowe spojrzenie na krajobraz. Mogę sobie tylko wyobrazić. Podróże lotnicze naprawdę pozwalają docenić piękno świata z góry. Dokładnie. Chciałbym kiedyś pojechać na kolejną przejażdżkę helikopterem. To był taki dreszczyk emocji. To byłoby niesamowite. Miej oko na możliwości, aby to zrobić ponownie. Zdecydowanie. Zawsze wspaniale jest dodać trochę przygody do naszej podróży. Lekcja 26. Przygoda czeka. Ta podróż będzie przygodą, już wiem. Absolutnie. Podróżowanie jest zawsze pełne niespodzianek i nowych doświadczeń. Tak, uwielbiam emocje związane z tym, że nie wiem, czego się spodziewać. To właśnie sprawia, że każda podróż jest wyjątkowa i niezapomniana. Zgadzam się. Niezależnie od tego, czy chodzi o próbowanie nowego jedzenia, czy poznawanie nowych ludzi, zawsze jest coś do odkrycia. Dokładnie. Każde miejsce ma swój urok i historię do opowiedzenia. Naprawdę nie mogę się doczekać tworzenia nowych wspomnień z tej podróży. Ja też. Przyjmijmy przygodę i zobaczmy, dokąd nas zaprowadzi. Tak, oto nowe doświadczenia i niezapomniane chwile. Lekcja 27. Obejmowanie różnic. Ale co, jeśli ludzie się ze mną nie zgadzają w tym temacie? Każdy ma różne opinie i to jest całkowicie normalne. To część bycia człowiekiem. Tak, rozumiem to, ale poruszanie się po tych różnicach może być trudne. Absolutnie. Ważne jest, aby słuchać i szanować opinie innych, nawet jeśli ich nie podzielasz. Zgadzam się. Angażowanie się w zdrowe dyskusje może prowadzić do lepszego zrozumienia. Dokładnie. Chodzi o znalezienie wspólnej płaszczyzny przy jednoczesnym docenianiu różnych perspektyw. Myślę, że przyjęcie tych różnic może wzbogacić nasze rozmowy i doświadczenia.
Zdecydowanie. To właśnie sprawia, że życie jest tak interesujące i dynamiczne. Będę o tym pamiętać, gdy podejdę do dyskusji w przyszłości. Lekcja 28. Poruszanie się. Naprawdę lubię poruszać się z miejsca na miejsce. Sprawia, że wszystko jest ekscytujące i świeże. To brzmi cudownie. Odkrywanie nowych obszarów i poznawanie różnych ludzi musi być wspaniale. Absolutnie. Moi przyjaciele mieszkają w przytulnym domku nad jeziorem, a odwiedzanie ich zawsze jest radością. Domek nad jeziorem brzmi idyllicznie. Mogę sobie wyobrazić, że widoki muszą być oszałamiające. Tak, to spokojna ucieczka od miasta i jest tak wiele zajęć na świeżym powietrzu. Brzmi idealnie do relaksu. Co zwykle robisz, gdy je odwiedzasz? Często chodzimy na wędrówki lub po prostu siedzimy nad wodą, zanurzając się w pięknie natury. Te chwile muszą być tak odmładzające, szczególnie otoczone takim naturalnym pięknem. Zdecydowanie. Uwielbiam uczucie oderwania się od zgiełku codziennego życia. Lekcja 29. Gotowanie rodzinne. Dom ładnie pachnie, zawsze zachęca, gdy przygotowywane są posiłki. Wiem, pomagamy mamie w kuchni i to wspaniałe doświadczenie więzi. Tak, obieram warzywa, gdy ona zarządza gotowaniem. To jak praca zespołowa. Dokładnie. Wspólne gotowanie nie tylko wypełnia dom pysznymi aromatami, ale także tworzy trwałe wspomnienia. Uwielbiam to, jak możemy dzielić się historiami i śmiechem podczas przygotowywania jedzenia. To naprawdę sprawia, że proces jest przyjemny, a dzięki temu posiłki smakują jeszcze lepiej. Absolutnie. Jest coś wyjątkowego w jedzeniu jedzenia, które wszyscy pomogliśmy stworzyć. Tak, dodaje osobistego akcentu, który sprawia, że każdy posiłek jest bardziej znaczący. Nie mogę się doczekać następnej rodzinnej kolacji, zawsze są punktem kulminacyjnym mojego tygodnia. Lekcja 30. Znalezienie restauracji. Mam pomysł, znajdźmy restaurację w pobliżu, czekając na nasz lot. To brzmi jak świetny plan. Mamy nadzieję, że nasz lot wkrótce odlatuje i będziemy mogli zjeść smaczny posiłek. Tak, byłby to idealny sposób na spędzenie czasu i zatankowanie przed podróżą. Zgadzam się. Dodatkowo spróbowanie lokalnej kuchni jest zawsze ekscytującą częścią każdej podróży. Dokładnie. Sprawdźmy kilka wysoko ocenianych miejsc w pobliżu. Chcę jak najlepiej wykorzystać nasz czas. Świetny pomysł. Uwielbiam odkrywać nowe restauracje, ich wyjątkowe dania. Ja też. Nie mogę się doczekać tej małej kulinarnej przygody, zanim wejdziemy na pokład. Upewnijmy się, że zrobimy kilka zdjęć naszego jedzenia, aby podzielić się nimi później. Absolutnie. Fajnie będzie uchwycić pyszne chwile, których przeżywamy razem.